Witam na kanale Bully96 w kolejnym odcinku Garaż. Dzisiaj z moim kolegą Karym, którego znacie doskonale, będziemy rozmawiać o czym, Kary? No jak dobrze kupić używany motocykl. Temat bardzo trudny. Postaram się pokazać najważniejsze punkty, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego motocykla. Tak jest. Prosimy również Was, żebyście zaczekali do końca dzisiejszego odcinka, bo na koniec będziemy przyznawać za aktywność i wysyłać t-shirty. Jak również chciałem bardzo, ale to bardzo podziękować za... No, kanał zaczyna żyć, słuchajcie. Jest więcej subskrypcji, jest więcej wyświetleń, a o to nam wszystkim chodzi. Bądźcie z nami, zaraz wracamy po krótkiej przerwie. Dobra, Kary, kupujemy używany motor. Od czego powinniśmy zacząć? Ogólny wygląd motocykla. Proponuję zacząć od tylnego koła, czyli sprawdzenie tylnego zawieszenia. Dźwigamy sobie delikatnie tylne koło, sprawdzamy, czy nie są wyczuwalne luzy. Przy okazji możemy sprawdzić tylne łożysko, czy ma luz. Czy ma luzy. A co z wyciekiem? Też tylny amortyzator warto sprawdzić. Bardzo duży wydatek, jeżeli ten amortyzator jest nieszczelny w przypadku tyłu. Tutaj małą przerwę zrobimy i chciałem bardzo podziękować firmie Motomleczek z Myślenic za udostępnienie, bo to nowy egzemplarz i no tutaj nie ma raczej co sprawdzać. Dobra, mamy tył, co dalej? Przechodzimy do przodu. No i co z przodem? Przednie zawieszenie, sprawdzamy, czy nie ma wycieków. Luzów tu nie sprawdzimy. Jakiś rysk na ślizgach w przednich lagach. Przednią tarczę również możemy sprawdzić, czy ona nie jest wybrana środkiem. Każda tarcza ma podany swój zakres, czyli tą minimalną grubość, jaka jest dopuszczalna do użytku. Dobrze, no motor nam się podoba. Powiedzmy, że jest wypicowany, wyglancowany, jest zrobiony pod sprzedaż, jak wiadomo, każdy się stara, tak? Laleczka, ale my musimy znaleźć te ułomności, żeby swoją ciężko zarobione pieniądze, no nie wydać po prostu tak w próżno i poczuć się oszukanym, a to jest najgorsza rzecz. Jakie jeszcze ważne? No wszystko jest ważne. Wiadomo, no, motor używany, no nikt go nie głaskał, no, to są motory typowo do katowania, także trudno jest tutaj powiedzieć o tym, żeby było wszystko super idealne, jeżeli jest motor używany. Zwracamy uwagę na klamki. Jeżeli klamki są mocno rozklekotane, to wtedy no, można podejrzewać, że ktoś aż tak bardzo nie dbał o ten motocykl. Wytarte podnóżki też świadczą o tym, że dosyć mocno był motocykl eksploatowany. Klekotająca kopka, ona to jest też bardzo duży koszt, bo to jest około 400 zł, nawet potrafi kopka kosztować. Nie wydaje się, a jednak ona kosztuje. Tak, jasne. Numer VIN, tak? Tak, dokumenty. Jeżeli motor crossowy, to takowych dokumentów nie posiada. Może nie mieć. Crossowy nie posiada. Okay. Numer VIN możemy sprawdzić, ewentualnie przeszłość serwisową, co było robione. To różnie, to też zależy, ile motocykl ma, można powiedzieć, lat. W przypadku motocykla endurowego, jeszcze Ci przerwę, w przypadku motocykla endurowego te dokumenty zazwyczaj są, czyli dowód rejestracyjny i zawsze trzeba sprawdzić sobie ten numer VIN z tym dowodem rejestracyjnym, czy się te numery zgadzają. Tak, czy coś jeszcze? Bo wiesz, cały czas mówisz, a ja tutaj jestem wolnym słuchaczem. Jak zauważyliście, Kary dzisiaj bardzo szybko rozmawia jak z karabinu maszynowego, bo się śpieszy do domu, za co Was przepraszamy. Jest chory, także poświęca się nie tylko dla mnie, ale i dla Was. To jest Wasz kanał, pamiętajcie o tym. Wasz kanał, nie nasz. Przeżyje. No, co dalej? Silnik. Co z silnikiem? Silnik. No, trzeba popatrzeć na to, bo często jak silnik jest rozpoławiany, tacy, no, osoby, które majsterkują, nie zawsze dają silikon taki, jak powinien być i potem można poznać, że silnik był rozpołowiony, czyli inny kolor silikonu, czy pod głowicą, czy na podziale dwóch tych karterów. Przy wymianie oleju często ludzie urywają korki. Ja sam raz przeciągnąłem gwint i tu jest kłopot. To jest trudno sprawdzić, bo nie każdy pozwoli tam grzebać, jakby sprawdzać, ale można popatrzeć, czy nie poci się dookoła i zapytać o to. Tak jest. Czy mamy coś jeszcze? Ja cały czas coś jeszcze, ale... No zwrócić uwagę na licznik motogodzin. Czy ten licznik motogodzin jest, czy działa, czy wszystko jest... Tak jest. Słuchajcie, no najlepiej kupuje się motocykl. Ja wszystkie swoje motory kupiłem od mojego znajomego, od Carlosa, który tutaj wystąpił. I tych wszystkich czynności robić nie musiałem, bo wiedziałem, znałem jego historię, a poza tym miałem możliwość wrócenia i renegocjowania. Ale nie trzeba było, podejrzewam także. Nie trzeba było. Renegocjowania ceny. No, zawiesiłem się, ale jeszcze coś? No,
jeżeli kupujemy motor czterosuwowy, to warto poprosić, żeby właściciel... Nie, no teraz sobie przypomniałem, jazda próbna, słuchajcie. Tak, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, bo nie każdy motor, każdy ma swój jakby patent na zapalanie czterosuwa, bo jeżeli ty przyjdziesz z drogi zimne czterosuw, no nie zapalisz go. Każdy właściciel poprzedni zna swój motor, czy pompnąć, czy włączyć dekompresator. I tym już nie należy przejmować. Tak, niech odpali to właściciel, bo on wie, jak to najlepiej zrobić. Jeżeli my się do tego zabierzemy, możemy go zalać i w ogóle niepotrzebne kłopoty. Tak jest. Jazda próbna. Tak, sprawdzić, czy motor hamuje, czy ten przedni, tylny hamulec jest, czy sprzęgło nie ślizga, czyli wbijamy wszystkie biegi po kolei w górę, odkręcamy, sprawdzamy, czy nie ślizga te sprzęgło. Czy jeden ślad pozostawia? Bo już no, czasami takie są przegięcia. No są, ale to już jest kwestia geometrii, no to jest już krzywy motor, no, przeważnie jeżeli motor dostanie szlak, to ma krzywy stelaż. Słuchaj, kolega mi mówi, bo teraz sobie przypomniałem, o główce ramy. W motocyklach crossowych rama jest bardzo twarda, to jeżeli w motocyklu crossowym jest taki strzał, no to albo te lagi wykrzywi, albo powiedzmy, półki. tak, w crossówce lecę wysoko, jest bach na ziemię, tak, i co dalej? Tak, no jeżeli główka ramy jest skrzywiona, to ona się nie wykrzywi tu blisko, zaraz tylko Czekaj, pokażemy. Może kamera złapie, nie wiem. Te blachy po prostu, te najsłabsze elementy, czyli głębiej troszeczkę potrafią się wykrzywić. Jeżeli on jest prostowany potem, tak, no to tych elementów już się nie da wyprostować i to widać. I nierzadko to widać, tak, na łączeniu, tu jest spaw, łączeniu główki i ramy z pozostałą ramą, przepraszam, i farba na spawie pryska po prostu, tak, pęka. Tak. Jest to twarda farba, bo jest to wypiekana farba, więc ona... No co jeszcze? No chłodnicy mówiliśmy, tu jest tyle elementów, słuchajcie, przepraszam, tu jest tyle elementów do sprawdzenia. Jest to trudny temat. No, jest to trudny temat i nie jesteśmy w stanie Wam wszystkich informacji przekazać. Staramy się powiedzieć najważniejsze. Chłodnice, patrzymy, czy są w miarę proste. Wiadomo, ten motor jest katowany, więc no, różny z tym bywa. Teraz mi przyszło tak do głowy i przypomniałem sobie, motocykl strzela z rury. To są jakieś objawy? Może być to oznaka ciasnych zaworów nieszczelnych, więc to też już coś tam świta w głowie, że tak jest. Może być jakiś problem. Sprzedającego, słuchajcie, zapytajcie, na jakim oleju jeździł. To no nie jest aż tak ważne, ale motocykl lubi jeździć na tym samym, tak? Jeden używa taki, inny olej. Niech on jest dalej użytkowany na tym samym oleju. Również kiedy ostatnio wymieniany był olej w przednich lagach, bardzo rzadko wiem, że wymieniają w tylnym amortyzatorze, ale wymieniają. I to tyle. Jeżeli chodzi o Słuchajcie, chyba wszystko mnie zasło w gardle, wracamy do Was po krótkiej przerwie. Kary, motocykl kupiony, co dalej? No jak motor kupiony, to trzeba zadbać teraz o tężyznę fizyczną. Pewnie Was intrygowało to, co jest na filmie za nami, ale jest to zapowiedź następnego odcinka. Tak jest. Zbliżamy się do końca i tak jak obiecałem, w każdym odcinku garaż będziemy przyznawać za aktywność koszulki. Pierwsza leci do Ameryki, do Stanów, do Matiego, następna ląduje w Polsce u Piotrka i u Filipa, Dawida, Patryka. Jak również po raz pierwszy przyznajemy t-shirty dwóm dziewczynom, Emilii oraz Kasi. Bardzo nas to cieszy, że również nasz kanał oglądają dziewczyny. Na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować i tutaj 2 t-shirty lecą do Majka do Stanów z Chicago, który pomógł mi no, rozpropagować nasz kanał. W tej jakiejś części pojawiło się Mike, dzięki, bardzo dużo subskrypcji. Ma cenne uwagi, jak powinniśmy filmy robić, jak powinniśmy filmy składać. Słuchajcie, no widzimy się za miesiąc. To wszystko. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Hej! Pamiętajcie o nowych subach. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. We are the revolution. We want it all tonight. We wanna take back what's rightfully ours. We are the revolution. We wanna stand and fight the map of our lives. Written in skies, written in stars. There's a riot on the streets tonight.